W dzisiejszym odcinku zbudujemy taką oto troszkę, bym powiedział, grecką, nowoczesną, małą willę modern. Jeżeli chodzi o jej wnętrze, no to już wam pokazuję, jest tu naprawdę sporo miejsca. No i jest podział na pokoje, no patrzcie, tak naprawdę wchodzicie sobie tutaj i tu macie tak naprawdę jeden pokój, możecie sobie to przeciągnąć, tutaj ładnie zabudować, powiedzmy zrobić coś takiego. Tu jeszcze podzielić sobie na pokoje, na przykład o, tutaj sobie bym zrobił rozdziałkę, ciach, ciach i tutaj macie sypialnię, tu macie jakąś małą kuchnię, tu macie sypialnię elegancko, tu sobie wchodzicie i macie salon zarąbisty jak chcecie. No wiadomo, w Minecrafcie łazienki nikt nie potrzebuje, no ale tak, no moim zdaniem wygląda to naprawdę kozacko i miejsca macie tu naprawdę wystarczająco, że starczy wam na wszystko. Dodatkowo oczywiście tutaj z tyłu jakieś małe patio z basenikiem, fajnie oświetlonym, także moim zdaniem wygląda to naprawdę cudownie i nikt na serwerze taką budowlą się pochwalić na pewno nie może. Teraz wyświetlają wam się materiały potrzebne do zbudowania tego budynku. Możecie sobie na spokojnie zrobić zdjęcie, żeby mieć to przed sobą jak zaczniecie budować. Teraz natomiast wyświetlają wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku. Jak widzicie, nie jest on za duży, ale spokojnie zmieścicie tu naprawdę wszystko, czego potrzebujecie. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane od tego bloku do tego bloku, później od tego bloku do tego, od tego, do tego, od tego, do tego, od tego, do tego, odtąd, dotąd, odtąd, dotąd, odtąd, dotąd i odtąd, dotąd. Myślę, że to jest zrozumiałe i teraz na pewno nikt się nie pomyli. Wejście mamy z tej strony, także na spokojnie wszystko możemy sobie zacząć budować. Także zacznijmy może od pierwszych warstw, w sumie to naprawdę pójdzie stosunkowo szybko. Ok, no to zaczynamy od przodu, czyli od naszego wejścia. Ja wejście sobie zrobię tutaj, a tutaj przy okazji zrobię sobie jeszcze okno, to sobie oczywiście podnoszę od razu na 4, budujmy od razu tak jakby to miało być gotowe. Tu sobie zabudowuję elegancko, nawet jeżeli chcecie to możecie sobie przesunąć o jedno, jeżeli macie takie życzenie. Ja tak sobie tylko spojrzę, nie, jest wszystko ok. Także przechodzimy tutaj do tyłu, odtąd przeciągamy, robimy sobie tak naprawdę litą ścianę na początek, żebyśmy mieli to sobie zrobione. Ok, ciach, ciach, ciach. No i tu możemy sobie wyciąć jeszcze okno w taki sposób. Tu macie 3 z tej, 2 z tej, a możecie zrobić 3 z tej, 3 z tej lub 2 z tej, 2 z tej, w zależności od tego, jakie okno jest wam tu potrzebne. W moim wypadku będzie 3 z tej, 3 z tej i na środku okno na 4. Ok, przechodzę sobie do tyłu. No tutaj jest to stosunkowo proste, ponieważ sobie robię okno w taki sposób. Tutaj robię sobie na 2 po prostu przedział i sobie przeciągam tak, o, wszystko jest elegancko zrobione. Tutaj również mogę sobie zrobić okno. Ja sobie zrobię je w ten sposób, że no właśnie, tutaj by mi trochę zasłaniało, więc w sumie zrobię o, w taki sposób, żeby to wszystko ładnie się zazębiało, będzie takie duże przeszklenie lub możecie zrobić na 2 na przykład, o. I to też jest nawet całkiem fajnie, ja bym nawet zostawił tak na 2. Ok, tutaj sobie robię po prostu wyjście i jeszcze jedno tutaj właśnie na moje patio. Przechodzę do tej strony, no i tutaj ponownie, to zależy co chcecie tu mieć. Ja bym sobie na tej ścianie umieścił na przykład telewizor, będąc wewnątrz, więc na przykład ja bym tutaj żadnego okna nie robił, ale jeżeli chcecie już tu zrobić jakieś okno, no to oczywiście zróbcie je poziome w taki oto sposób, żebyście mieli 2 z tej, 2 z tej lub od tyłu tutaj 3 z tej, 3 z tej. Ja w moim przypadku będę miał tutaj telewizor, więc sobie to zabuduję. Ok, jeżeli chodzi tutaj, no to tutaj ja sobie zrobię okno na 2 w taki sposób. Tutaj sobie zabudowuję, tutaj również sobie zabudowuję i tutaj tworzę sobie okno na 3 dokładnie w taki sposób. Tutaj natomiast chciałbym również mieć okno, tylko tutaj to moje okno będzie na 2, bo tak naprawdę większego w tym miejscu nie potrzebuję i nasz budynek, w zasadzie szkielet, jest gotowy. Przejdźmy teraz troszeczkę do wewnątrz, no bo wewnątrz wiadomo fajnie było jakby ten dom jakoś wyglądał. Ja sobie zrobię od razu podłogę. Podłogę sobie robimy z, no właśnie, z betonu. Ja sobie zrobię w ten sposób, że zrobię to komendą white concrete. Ok, mamy to zrobione, super, no i z tej strony również sobie to wypełnię, żeby nie było żadnych niejasności, żebyście to widzieli, że wszystko jest zrobione. Ok, no i też bym sobie to zrobił dotąd mimo wszystko. White concrete, ok, mamy to zrobione, jest Sikalafon. Jeżeli chodzi o szyby, no to szyby wstawiamy sobie oczywiście czarne. W taki oto sposób, tu oczywiście podmieniamy, ja sobie to zostawiłem na potrzeby odcinka, żeby powiedzieć, gdzie wam stawiać bloki, żebym się tutaj nie zaciął w trakcie, ale oczywiście wiadomiks, że sobie to podmieniamy. Tutaj robimy coś takiego, tu oczywiście drzwi wstawiamy ciemne, dębowe. Ok, mamy to zrobione, tu wstawiamy sobie jeszcze szyby w taki sposób, tutaj w taki, bo tu tak naprawdę, no to jest banalny projekt moim zdaniem, ale naprawdę robi robotę.
i naprawdę super moim zdaniem wygląda. Tu oczywiście również możemy sobie zrobić coś takiego i od wewnątrz ciach, bach, mamy zrobione wyjście na patio i jest Sikalafon. Ok, teraz tak o, podchodzimy sobie tutaj do przodu, no i tu na początku odtąd robimy 2 i do góry podciągamy na wysokość 5, tutaj tak samo na 2 i na wysokość 5 i to sobie wszystko przeciągamy. To przeciągam sobie tak naprawdę dotąd. I tutaj sobie to umieszczam, a to przeciągam przez cały dom w taki sposób, żeby to troszeczkę było urozmaicone. Oczywiście tu się pomyliłem, tego nie powinno być. To sobie przeciągamy w taki sposób, no i tu powinniśmy ładnie na środeczku sobie wymierzyć, żeby to nam się wszystko ładnie zgadzało. I teraz tak po prawdzie możemy sobie zamknąć cały nasz dach, no i zamykamy go oczywiście białym betonem, no bo tak naprawdę nic więcej tu nie potrzebujemy. Jeżeli chcecie, możecie sobie dodać jakieś świetliki. Ja tym razem, co wiecie, że u mnie jest trudne, bo ja przeważnie zawsze gdzieś jakiś świetlik wciskam. W tym wypadku nie zrobiłem żadnego świetliku, no bo uznałem, że nie jest mi on do niczego potrzebny i by tu bardziej szpecił niż pomagał, bo jak świetlik, no to fajnie by był tak chociaż 4×4, a tutaj są te różne belki, mi się to później nie styka jakoś fajnie. I tak stwierdziłem, że tutaj się pozbędę świetlików, dlatego świetlików w tym wypadku nie ma. A, no właśnie, jeszcze ściana. Tutaj oczywiście musimy sobie przedłużyć na 2 na przykład, no i tutaj również bym powiedział na 2 lub na 3. Jeżeli chcecie, to możecie sobie tak zrobić, żeby ten podział mimo wszystko istniał, albo nawet troszeczkę dalej. To już tak naprawdę zależy od Was, jak Wy chcecie sobie to zrobić. Ja bym tak na równo do okna ewentualnie dociągnął, żeby to było wszystko git. No i przejdźmy troszeczkę do zewnątrz, no bo wiadomo, to nie jest wszystko. A skoro to nie jest wszystko, to ja sobie zrobię zarys basenu. Nie będę Wam pokazywał, jak go dokładnie zbudować, no bo to jest moim zdaniem bez sensu troszeczkę. Tu robimy raz, 2, 3. Tu sobie przeciągamy coś takiego. Tu gdzieś na środku, jeżeli macie tak jak ja, to możecie sobie dodać szkło w taki sposób, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj oczywiście też wykładamy sobie deski w ten sposób. Tutaj również sobie wykładamy deski w taki sposób, żeby było to równo przy czym, żeby to było równo przy ścianie zrobione, żeby tam, wiecie, nigdzie to nie odchodziło. Tu oczywiście dociągamy na równo do tego lub maksymalnie do tego. Robimy oczywiście na raz, 2, 3 szerokości. Tu możemy sobie zrobić takie wystopniowanie w ten sposób. No i tutaj wiadomo na 2, na 2, na 2, żeby to nam się fajnie zazębiało. Jeżeli chcecie, to możecie to tak zrobić. No i tutaj na 2 głębokości. Standardowo tutaj oczywiście to sobie przeciągamy i dociągamy do tego miejsca. Elegancko mamy to zrobione. No i reszta to tak naprawdę woda, więc nie wiem, czy jest sens to wypełniać. No może później zrobię szybkie cięcie. Tutaj natomiast robimy coś takiego, że wypełniamy sobie nasze patio, żeby to wyglądało jakoś sensownie, żebyśmy mogli sobie tutaj wyjść i elegancko to wyglądało. Możecie sobie tutaj zrobić leżaczki. Ja niestety nie mam kwarcu, więc ciężko im będzie, ale wiecie, jak się robi leżaczki. Nie, po prostu tu coś takiego i tutaj zamiast tego to dajecie po prostu schodek albo robicie takie leżaki. To wygląda akurat do bani, ale jak to usuniecie, a tu dacie schodki w to miejsce, to będzie super wyglądało. Ok, przejdźmy teraz troszeczkę do dekoracji, ponieważ zaczynamy robić coś takiego. Tutaj na początku 3, tylko nie tu, a tutaj, żeby to fajnie wyglądało. No i tutaj wiadomo, musimy sobie to jakoś fajnie pożenić, żeby to wyglądało sensownie. Ja to robię w taki sposób. Tutaj ciach, ciach. Tutaj już wiadomo będzie 3. Tu będzie 2. Tu będzie 2. Tu będzie ciach, 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 ciach. No i tu ciach, ciach. I elegancko, superaśnie to wygląda, lub możecie nawet to zrobić. Ja z tej strony akurat uważam, że było to tak zrobione i tutaj po prostu sobie to przesunę, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Mi się to po prostu wizualnie bardziej podoba. Jeżeli Wam pasuje tak jak było, to zróbcie tak jak było i też będzie C. I to już macie tak naprawdę zrobione. Fajnie by byłoby to jeszcze jakoś sensownie udekorować, no jednak wiecie co, chyba wypełnię tą wodę, ale stricte palcami wypełnię tą wodę, żeby nie marnować waszego czasu, ok? Ok, to mamy już wszystko wypełnione. Ja też od razu wyłożyłem sobie tutaj białym betonem, żeby nie marnować waszego czasu, no bo to wiadomo jest oczywiste, nie? Tu robimy sobie raz, 2, 3 odstępu, tu stawiamy światełko, 3 odstępu, światełko, 3 odstępu, światełko. Z drugiej strony w tych samych miejscach robimy dokładnie to, żeby nam się to taki fajny efekt był wizualny. Tu robimy 3, światełko, super. No i teraz tak, tu robimy raz, 2, 3, tu światełko, super, raz, 2, 3, tu światełko, super i tutaj elegancko nam to się spina i w tych samych miejscach tak naprawdę dodajemy tutaj, ciach, tu jest robimy 2, 3, no tu możecie, nie musicie, ale jak chcecie, to możecie w tym miejscu jeszcze zrobić i tak naprawdę to mamy zrobione, jest Sikalafon. Tutaj na przykład w tym miejscu możecie sobie zrobić jeszcze, ciach, drzewko akacjowe. Tutaj natomiast możecie sobie zrobić elegancką obudówkę w
taki sposób. Z liści, oczywiście. Liście są dobre na wszystko w tym wypadku. Coś takiego możecie sobie zrobić. Jeżeli chodzi o dekorację tutaj, no to możecie sobie tutaj zrobić 3. Oczywiście ciach, tutaj 3 ciach, tutaj 3 ciach. Ciach, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Ciach, no tu wiadomo, robicie sobie stopnie, 1, 2, 3, elegancko. Tu aż się też prosi o to, żeby sobie posadzić jakieś drzewko. W moim przypadku będzie to również akacja. Tu możemy sobie dodać raz, na przykład, teraz żebym nie pomylił, czekajcie. Trawa, kwiatek, ciach, kwiatek, trawa, trawa, ciach. Coś takiego. Mi się wydaje, że powinno być ok. Ciach, ciach, tutaj na środku ciach, 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 ciach. No i super. I tu macie to udekorowane. Oczywiście, jeżeli chodzi o oświetlenie, tu w tym wypadku ja bym się skłaniał w kierunku takiego tego normalnego oświetlenia żółtego, bym nie szedł w to białe z enderpałek. Niemniej, jeżeli chcecie to sobie zrobić z enderpałek, to róbcie sobie, to jest wasza chata i wy decydujecie, jak to będzie wyglądało. Tu jeszcze takie światełko można doczepić. Tu też aż się prosi o to, żeby doczepić jakąś lampeczkę. Wewnątrz oczywiście również trzeba to oświetlić. Ja bym sobie to oświetlił w taki sposób, tutaj o ciach, tutaj też ciach i tak naprawdę macie to wszystko fajnie pooświetlane, nic wam się już tutaj nie powinno respić, żadne złe potworki ani nic. No i tak naprawdę, wiecie co? Chyba skończyliśmy. Tutaj macie odcinek, który wyszedł ostatnio, a tutaj macie odcinek specjalnie dopasowany przez YouTube do was. Szansa na to, że wam się spodoba, wynosi aż 90%, czy jakoś tak. Oczywiście zostawcie suba, lajka, dzwona, a my się widzimy na odcinkach we wtorek, środę i czwartek na shortsach oraz w kolejnym odcinku już w piątek. Dzięki za oglądanie. Siema, Drapeus i ja. Cześć!